Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Nowej Zelandii. Zaraz wam pokażę, z jakim widokiem dzisiaj spaliśmy. Chociaż go nie widzieliśmy, bo przyjechaliśmy już w nocy na ten parking. Ale tak, już widać jezioro za mną. I tak to wygląda dzisiaj. Piękny widok. Nie ma jakiejś ładnej plaży, są kamieniste plaże, ale widoczek na te góry jest przepiękny. Ale niestety nie skorzystamy za dużo. Nie skorzystamy za dużo, bo deszcz zaczyna padać, a po drugie musimy też jechać dalej, bo mamy już nocleg kupiony, a chcemy jeszcze kilka rzeczy po drodze zobaczyć. A mamy, z tego co sprawdzałem, jakieś 400 km dzisiaj do przejechania. A dzisiaj w takim hotelu spaliśmy za 0 zł. Zaraz wam pokażę jeszcze. To są nasze pojedyncze łóżka. Tu jest jedno, tu jest drugie. Toaleta tam zielona, o tam w krzakach. Mariczka jeszcze dosypia. Zmieniliśmy się łóżkami. Maryka dzisiaj spała na tym przy kierownicy. Mari, wstawaj, musimy się wyprowadzać zaraz. Musimy się wyprowadzić zaraz. U nas w hotelu dzisiaj skromnie podali to śniadanie. Było all inclusive, ale jogurt i chleb, Mari. Nie damy radę. Tak jest, upsa, jedno z lepszych. Jedno z lepszych. Zatuńczyki się przejadły. Dobrze, że zmienili menu. My już po śniadaniu, gotowi do jazdy. Zmieniliśmy się, dzisiaj moja kolej jazdy. Maryka wczoraj przejechała cały dzień. Ponad 400 km. No właśnie. No. Albo ponad 304. Ja to tam na 5 minut wsiadłem tylko. No i jedziemy dalej. Mamy dzisiaj kawał drogi do przejechania. Zobaczcie, mamy jechać 260 km prosto. A mamy 264 km do celu. Ładna trasa. Dobra, no nic więcej nie ma, w jedną stronę. Ujechaliśmy kawałek i mamy teraz taki punkt widokowy nad jezioro, na którym spaliśmy. Musimy wejść teraz trochę pod górkę. Taki widoczek piękny mamy. Dzisiaj znowu wieje. Ale to nie szkodzi. W tą stronę słabiej widać, bo słońce świeci. Spore to jezioro. Z dołu tego nie było widać. Jesteśmy na kolejnym punkcie widokowym i na kolejnym jeziorze. No cudownie to wygląda. Te góry łączące się z wodą. I tam jeszcze w tle widać ośnieżone szczyty. Marcin zdecydował wylecieć się dronem, ale ja tu przeżyłam za każdym razem zawał serca, jak ten dron już w drugą stronę prawie się przechyla. No ja bym tutaj nie ryzykowała. Ja cię zsunę. Tym bardziej, że przy starcie go tak zachwiało. No dobra, chyba ląduję. Uff. No właśnie, nie widziałam, dlatego ja już tutaj zawał serca miałam. Tak, ja go wystartowałem nim, a on 2 metry tam. No. Uff, dobrze, że jest. Jeszcze raz? Dobrze, że jest. Dobrze, że jest, wrócił. Piękne widoki. Miałem dronem polatać, nawet wziąłem ze sobą, ale tak wieje. Jeszcze znajomy mi napisał wczoraj, że był ostatnio na Sri Lance i stracił drona. Znaczy popsuł drona, rozwalił mu się, bo wiatr. Pozdrawiamy. Jak oglądasz, to wiesz, że o tobie mówię. Przyjechaliśmy pod wodospad, a przy okazji jeszcze zabraliśmy 2 autostopowiczów. Jeden z Australii, druga z Ameryki.
20 km ich podbiliśmy. Ubieramy się w coś cieplejszego, jakieś kurteczki i idziemy zobaczyć ten wodospad. Zostawiliśmy tych autostopowiczów, my idziemy na ten wodospad 2 minuty, a oni idą 3 godziny. Tam na jakiś trek i tam będą spać. Nowy rok będą tam spędzać. My idziemy zobaczyć, w którą stronę oni idą. Nie tylko nasi autostopowicze idą w tamto miejsce. Zobaczcie, tu jedna ekipa, tam jakieś są dziewczyny. Na parkingu też już kolejni się zbierali. O, tam jakaś większa ekipa w oddali widzę. Z 7 osób. Popularnie. Tu państwo też wyszli. Wszyscy mają ciężkie torby. Pewnie całą kuchnię, kilka wszystko dni? tam niosą. Wiem, że na kilka dni. Oni tak mówią, że idą, tam zostają i wracają jutro. To są 3-4 godziny drogi. To 2 dni, to już kilka, Marii. Oho, tu pani odważna idzie przez rzekę. Okazało się, że najpierw muszą przejść rzekę, żeby dojść do tego szlaku, który się zaczyna właśnie tam. Tam już tamte dziewczyny przeszły, a tutaj kolejna ekipa przechodzi. Jesteśmy już przy wodospadzie. Tutaj pięknie wygląda. Dość spory. Nie tylko oni muszą przez rzekę przejść, my też, tylko my trochę taką płytszą. Z tego co pamiętam, w Nepalu ustawiało się takie wieżyczki na szczęście, jak się szło w góry. Tutaj też jest sporo. Na całym drzewie poustawiane. Podejrzewam, że woda jest mega zimna, bo to wszystko spływa tutaj z gór. Ale oczyszczająca. Dosłownie kilka sekund, aż czuć mroźne. Pewnie woda z lodowca. Ale mega zimna. Poglądaliśmy ten wodospad, woda zimna. Fajnie to wygląda, ale my jedziemy na następny. Będzie jeszcze jeden po drodze, przynajmniej jeszcze jeden. Na trasie mamy kolejny wodospad, ale ten taki zabezpieczony, a to dlatego, że on tutaj przepływa przez drogę, pod drogą. No i mogłoby coś spadać z niego, więc tak to zrobili. Zaraz zobaczę, gdzie on tutaj spływa. O, jak ładnie. No i pod drogą i wypływa właśnie tutaj. O, zobaczcie. I do rzeki. A podejdę jeszcze kawałek bliżej. Zobaczę, jak to wygląda. Z tej strony. To nie ma tej dużo wody. Za mną jest ten duży, a przede mną z gór spływa coś takiego. Zatrzymaliśmy się teraz za takim mostkiem i zaraz zejdziemy tam na dół, bo jest fajnie rwąca woda. Fajnie to wygląda. A tutaj dookoła wszędzie wodospady. Widzicie? Te dwa koło siebie. Tam jeszcze wyżej. I tam jeszcze ośnieżone szczyty. Moja Mariczka się dzisiaj nie wyspała. Już ma ochotę dojechać do miejsca po 2 dniach w samochodzie. Już ma ochotę na normalne łóżko. Pierwsza noc była super, ale dzisiaj strasznie padało, wiało. Ja jakoś się stresowałam, że nie wiem, gdzie zaparkowaliśmy, czy przy jeziorze, czy to się nie zarwie. Za dużo myśli. Za dużo myśli. Ja dzisiaj dobrze spałem. No, tylko jak zabity. I teraz. O, a ja z domu dzisiaj. Tak Czuwanko jak było. Czuwanko, no. Jesteśmy już na dole. Zobaczcie, jaki silny nurt. I tutaj pozarywało to przy wielkich deszczach. To wszystko się osunęło. Tak sobie właśnie rozmyślałem, co bym zrobił, jak ja bym tutaj wpadł. To za wiele opcji tutaj by nie było. Pewnie aż do końca bym tam zleciał, dopóki ten nurt by się nie uspokoił. Szybkie drugie śniadanie podczas postoju. Marika zjadła kromkę chleba z humusem i sałatkę do tego. Coś jeszcze? Nie. A ja mam kanapkę z humusem i z ogórkiem. Tak to wygląda. Na tej trasie to nie ma mowy o nudzie. Przejechaliśmy dosłownie kolejne 2 km i jesteśmy na kolejnym wodospadzie. Mamy jakieś 5 minut, żeby tam dojść. A droga prowadzi przez taki piękny deszczowy las. I to jest ten wodospad, o którym mówiliśmy. No jeden z wyższych. Przepiękny. Jesteśmy na kolejnym stopie, tym razem nie wodospady i góry, ale druga strona. Zjechaliśmy już z gór na wybrzeże i teraz będą wydmy, plaże i morze.
teraz taki mamy krajobraz. Też nieźle wieje tutaj. Nie wiem, czy będzie dobrze słychać, czy nie będzie za duży wiatr i będzie wiał w mikrofon. Ale pięknie tutaj jest. Pięknie to wygląda. Ładne wybrzeże. No ludzie się nie kąpią, bo jest zimna woda. No i zdecydowanie fale są za duże. Zatrzymaliśmy się po drodze, po długiej jeździe. No i jest jakaś buda, sprzedają kawę, herbatę, bo tak to nic tutaj nie było. Mari zamawia kawę, wychodzi 13 zł 50, czyli 5,50 w nowozelandzkich dolarach. Przyjechaliśmy do miejscowości, która wybrzmiewa bardzo po niemiecku, nazywa się Franz Josef. Kto wie, po co tutaj się przyjeżdża, to wie, resztę opowiemy jutro, ale dzisiaj idziemy jeszcze się teraz zarejestrować do biura? Do recepcji. Idziemy odebrać klucze do naszego domku. Odebraliśmy już nasze dokumenty, klucze. To jest od samochodu akurat, Marika ma od tego, jedziemy pod nasz domek. Wchodzimy już do naszego domku, tutaj jest raz, dwa, 4, dosłownie 5 pokoi w tym domku. Trochę inaczej wyglądało na bookingu. No właśnie, na bookingu wyglądało inaczej. Aha, nie dostaliśmy tej kuchni w końcu. No właśnie, miała być kuchnia w pokoju. Tak było napisane? To idziemy się upomnieć. Zaraz sprawdzimy jeszcze raz. No, jestem pewna, że rezerwowaliśmy z kuchnią. No właśnie, nawet w Nowej Zelandii robią nas w bambuko. Co się okazuje, nie my jedyni dostaliśmy taki pokój. Teraz pana zaczepił nasz sąsiad tutaj obok i mówi, że nie wie o co chodzi, ale oni też zarezerwowali z kuchnią i no łazienka na zewnątrz miała być, ale kuchnia miała być w środku. Dokładnie taki sam pokój, jak my mieliśmy na bookingu. I mówi, że jego żona chyba poszła zapytać, a on jeszcze tam czeka, zanim rozpakuje wszystkie rzeczy. Nie byłoby problemu, gdyby nie inna kwota, bo my daliśmy więcej, żeby spać właśnie w takim pokoju. No właśnie. Była kuchnia, chcieliśmy coś sobie zrobić do jedzenia na ten nowy rok. Też nie jest to jakiś super duży problem, no bo jest kuchnia jednak na zewnątrz, tak? No ale wiadomo, w domu to w domu, no w sensie w pokoju to w pokoju, tak. I lodówki nie mamy, także no tak, no nie to co zarezerwowaliśmy po prostu. No i niestety nie uda nam się, bo wszystko jest tutaj zabukowane, nie zmienimy pokoju. Ona powiedziała, że bla 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 i jak chcemy, to możemy dostać refund, że to nie ich wina, tylko bookingu. Możemy sobie pojechać dalej szukać. Nie nakręcamy się. No nie nakręcamy się, ale to jest takie średnie. Zostawiamy to w starym roku. Nowy rok będzie lepszy, bez takich wtop. No i ugotujemy sobie na zewnątrz właśnie w tych kuchniach, tak jak jest w hostelach, że się gotuje. Idzie do innego budynku albo do kuchni tylko. Albo pójdziemy to 1,5 kilometra, czy tam ile jest do miasta i coś w mieście zje. To jest powód, Marika, żeby wypić piwo. No to jeszcze raz wchodzimy do pokoju, za który daliśmy 306 zł, wyszło na polskie zeta. Ale jak ktoś jest w okolicy Franka Józefa, no to chętnie mamy jeszcze tutaj 2 łóżka. Wolno. W sumie dla 4 osób to jest. Na 4. No to jest nasza dzisiejsza kuchnia. O, możemy sobie kawę zrobić. I tyle. O, ja z chęcią się herbaty napiję. Już tak mi się chce od 2 dni. Tak? 2 dni z panem No spaliśmy. tak. Nie było nic ciepłego. Wczoraj mogliśmy na tym parkingu, ale pod prysznicem w tej kuchni. Dzisiaj tylko kawa była po drodze. Tak.
No, ale tak. już herbatka mi się... Ale ponoć mamy tutaj, sąsiad nam powiedział, że mamy bardzo ładną kuchnię, że można gotować. Idziemy sprawdzić. Jedziemy do sklepu. O właśnie, to idziemy sprawdzić. Najpierw zobaczymy kuchnię, później do sklepu. To weźmy po kawce i pójdziemy z kawą. A tak wygląda nasz kemping dookoła. Tam po prawej była kuchnia, tam są jakieś łazienki. Sporo jest tych domków. I tutaj też jest domek, i tutaj kolejny. Tam dalej są namioty, można w namiotach spać. A zaraz wam pokażę, co tu jeszcze można sobie zrobić dzisiaj. Ale wieje. Mam nadzieję, że nie przeszkadza. O, mikrofon, że nie słyszycie tego wiatru. I tutaj można sobie robić barbecue. Zobaczcie, jest sprzęt, jest grill na gaz, jeden, drugi, więc nie ma problemu. Tutaj jest od razu umywalka, że można umyć tego grilla. Zaraz zobaczymy, jak oni dbają w sumie o taki publiczny grill. Nie no, pięknie, kurde. No, bajka. Może uda nam się jakieś mięso kupić w takim razie. O, podoba mi się to. Podoba mi się to rozwiązanie. Dobra, wracamy do pokoju i jedziemy do miasta na zakupy. W cenie tych 3 stówek, chociaż mamy kawę rozpuszczalną i tu jakąś herbatę. Aha, jeszcze dają takie mleko w kartoniku. I już znaleźliśmy, tutaj mieliśmy spać, w tych domkach. No właśnie. Ale mamy tutaj kuchnię. Normalnie jak w jakiejś restauracji, ładnie, czysto. Zabiorę je dzisiaj do pokoju. Po świętach. Tam jest kuchnia, tutaj jest miejsce takie jadalne. Można sobie siąść i zjeść całą rodziną. My też posprzątaliśmy w naszym samochodzie, bo wystarczyło już tam 2 zrobić i był komplet. Sporo śmieci było. Sporo, cały zasypiony samochód. I jeszcze lodówkę mamy. Wejdzie tam jakaś szklana butelka? No wejdzie, jakbym sobie przyniósł. Nikt tu nie ma. Mam nadzieję, że nikt nie będzie podbierał. A tu na dole? O! Tu już ktoś ładnie przygotowany. Dobra, to ja idę po swoje szklane butelki. Do wczorajszych frytek dostaliśmy cytrynę i ją zatrzymaliśmy. Dzisiaj akurat będzie idealnie do herbatki. Trochę się ogarnęliśmy, wracamy do miasta. Niedaleko, bo do miasta można iść na pieszo. Mamy 2 km, ale my jedziemy na jakieś zakupy. Jesteśmy już w mieście, idziemy się teraz przejść. Dużo nie ma, bo to jest 3 bary, jakieś 2 sklepy i tyle. 3 minuty przeszliśmy całe miasto, tak jak mówiłem. 2 bary, 3 bary, 1 sklep. Tam widać ośnieżone góry z przodu. No to idziemy teraz do sklepu na zakupy. Jak to wszystko fajnie wygląda i jest zorganizowane, jesteśmy tak trochę w podziwie, jakbym tak to nazwał. Nigdy nie byliśmy No właśnie. na takim kampingu w sumie i chyba czas zacząć. Fajnie to wygląda, no fajny klimat. My tam, gdzie widzicie ten zielony dach, to są nasze domki. Mieliśmy kuchnię, grilla, pralnię, a tutaj jest strefa dla tych samochodów właśnie, dla takich kamperów. I oni też mają osobno tutaj swoją kuchnię, pralnię, łazienki. No i właśnie idziemy teraz zobaczyć pralki, czy jest suszarka, bo jak wybierzemy, to musiałaby być suszarka, żeby nam to ogarnąć. Jest, Są o. 4 tak samo jak tam było w Crystal. No właśnie, 4 to za pranie, dolary i 4 za suszę. mówiła, że 2. A, 2 razy po 2. 2 razy po 2. Tak. Zrobiliśmy szybki obchód po naszym resorcie. Teraz idziemy do nas. Będziemy gotować już? Czy później, Marii, na kolację? No się nie Noworoczna kolacja, czy obiad sylwestrowy? Obiad sylwestrowy, a noworoczny popcorn. Myślałem, że powiesz noworoczny szampan. A kupiliśmy szampana. Kupiliśmy, mamy. Jak normalnie tak rzadko się zdarza, w ogóle rzadko się zdarza, żebyśmy szampana kupowali, jakieś prosecco, bo ty tak średnio. No ale Marcin mówi, Sylwester to trzeba kupić. Będzie piwo i szampan. Majka ma jeszcze do tego wino. Na razie nie będziemy gotować tych rzeczy, które kupiliśmy. Idziemy, zjemy jeszcze sobie jakąś małą przekąskę, jakiegoś tuńczyka. Którego chcesz? Podojadamy. Ja chcę tego chili, moja droga. Czyli ten. Mam jednego tylko? No. No dobra, niech będzie. A ja spróbuję tego smoked flavor tuna. My już zajadamy nasze przekąski. Marika ma tuńczyka wędzonego. Dobry? No widzisz, mamy taką pizzę jeszcze turecką, odgrzaliśmy w mikrofalce. Dobra, ja też mam tuńczyka i... No co, my sobie zaczynamy celebrować Sylwestra. Marika wino, ja piwko. Smacznego. Łapiemy ostatnie promienie słońca w roku. O, No. ładnie słoneczko świeci. O, fajnie. Dobrze, dzisiaj wcześniej przyjechaliśmy. Relaksik mamy. Wasze zdrowie. Dokładnie. Pewnie nie raz dzisiaj. Co tam? Ja się Nie, ja się wykąpałam. Marcin coś tam gotował. Pięknie. Ładne kolorki wychodzą. Pięknie. Będzie ładny zachód słońca dzisiaj nad lodowcem. A co ty tam? Gotowe wszystko? Czemu do pokoju? Telewidzowie, zobaczcie, jak się Marika na cudo zrobiła. U nas za 1,5 godziny nowy rok. Mari, powiem ci, wyciągnęłaś na maksa ile się da.
No, dziękuję, że to zauważyłeś. Idziemy teraz gotować, ale zobaczcie, sąsiedzi przyszli z Indii, przynieśli nam szampana. Kolega pracuje w winiarni? Tak W tej to się mówi? winiarni, tak. Winiarni, no. To jest... Produkują wina i szampany i nam przyniósł takiego szampana, bo oni wypili, już mówią, że idą spać w połowę, a tutaj się w tym pokoju nie zmarnują takie rzeczy. Ja zabieramy go do kuchni do gotowania. Właśnie, idziemy gotować kolację. Kuchenne rewolucje. Ciąg dalszy. Co my tu mamy? Mamy steka, mamy moje kary. Tutaj się gotują ziemniaki. Ale piwo mamy siebie. Za 45 minut mamy nowe rogi. Idziemy kolację, otwieramy szampana i będziemy celebrować. Pewnie godzinę. I spać. Daj spać. Tutaj już nikogo nie ma. To już wszyscy śpią. Siedziała to jeszcze jakaś taka parka z pół godziny temu z Holandii, ale teraz już poszli spać. To nasi sąsiedzi zresztą. Może pokażemy im, jak się celebruje po polsku prawdziwego Sylwestra. Moje steki wylądowały już na patelni. Marcin jeszcze podgrzewa tutaj czosnek z cebulą, to znaczy smaży. Tutaj się podgrzewa jego potrawka. Kary. Z kurczakiem. Tu już mamy ziemniaki z masłem. Jeszcze czosnek na górę i właśnie ta cebula poleci. Jest godzina 23:42. Mamy niecałe 20 minut, żeby zjeść kolację. Tak wyglądają maliki steki. Tutaj mój kurczak z cebulą i do tego kurczak kary. Jemy, idziemy celebrować? Właśnie nie wiem, Co tu robić? Do łóżka. Otworzymy szampana, pum, i spać. Spać chyba, tu się nic nie dzieje. Nic się nie dzieje. Jakby wymarł, wszyscy śpią. Jedynie do miasta możemy iść te 10-20 minut na piechotę. Tutaj wszyscy przyjeżdżają oglądać widoki, a nie imprezować. No właśnie. No, czy tam się chce iść? Chyba nie. Nie. Lepiej wyspać się jutro rano i tak musimy wstać. Coś sobie tam chlapniemy jeszcze dzisiaj. Noworocznie. Marii w sklepie cały czas gadała o maśle, że musi masło do steka sobie wziąć. No i w końcu zapomniała, zjadła już prawie całego steka. A masło dopiero teraz. A masło czosnkowe. Masło czosnkowe zrobiłam. Tyle czosnku dałam, że nie wiem, czy to zjadliwe będzie. Ale tak za mną to chodziło, że mówię, nie no, stek musi być z masłem czosnkowym, więc zapomniałam o nim. No nic, ostatni kawałek będzie z masłem czosnkowym. 10, 9, Happy New Year! Zaczęliśmy odliczać, ale nasi sąsiedzi byli trochę szybsi od nas. 5, 4, 3, 2, 1. Woohoo! Happy New Year! Szczęśliwego! O, Maria się skończyła. Szczęśliwego Nowego Roku. Szczęśliwego Nowego Roku w Nowej Zelandii. Świętujemy jako pierwsi na świecie. Poczęstujemy naszych sąsiadów. Dziękujemy telewidzowie za oglądanie naszego live'u. Pamiętajcie, to co było w starym roku zostawiamy w starym roku. My już jesteśmy w nowym roku i idziemy teraz spać. Dzięki wielkie za cały rok. Dzięki wielkie za live. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa.